Cześć, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj miał być odcinek wyjazdowy. Dzisiaj miałem Wam zaprezentować i pokazać nasz nowy holownik. Sam byłem niezmiernie ciekawy, jak on sobie poradzi z holowaniem przyczepy. Przyjechałem wczoraj do przyczepy, żeby ją podpiąć do prądu, włączyć lodówkę, żeby się schłodziła na dzisiaj, ale coś mnie podkusiło, żeby sobie po raz pierwszy spiąć samochód z przyczepą i doszło do dziwnej awarii. W dalszej części filmu pokażę Wam, co to za holownik, na co się zdecydowaliśmy i jak sobie radzi. Na razie zrobiłem nim 1400 km. Jeśli chodzi o jazdę samym samochodem, to jestem zachwycony. Więc wczoraj przyjechałem podpiąć przyczepę, wpiąłem tą wtyczkę 13-pinową normalnie w ten sposób i zadziały się dziwne rzeczy. Wtyczkę wpinałem oczywiście na wyłączonym zapłonie w samochodzie i po wpięciu wtyczki do samochodu, nie wiadomo po co, dlaczego, oświeciły się światła w przyczepie, a co najgorsze, nie da się ich w ogóle wyłączyć. I w tym momencie, jak przyczepa dostała prąd z gniazdka, świeci się raz, 3, 6, razem 7 i tutaj dwie kolejne żarówy. 9 żarówek świeci się cały czas. W tym momencie nie jesteśmy podpięci do prądu 230 i knefel, wyłącznik masy w przyczepie też jest wyłączony, także z akumulatora przyczepy też teraz w tym momencie nie korzystamy. Wszystko idzie cały prąd z samochodu w tym momencie. Wypnę wtyczkę. I po wypięciu wtyczki światło w przyczepie zgasło, co jest chyba normalne. Wejdziemy do środka. Ciemno jest, nie widać. Włączę sobie 12V. Czujnik gazu zaczyna się aktywować. I w tym momencie mamy 12V na przyczepie, ale działa mi tylko ten właśnie główny włącznik od światła, tego tutaj. I tyle. Nie działa podgrzewanie bojlera, nie działa światło zewnętrzne, nie działa, to nie. To akurat działa. To jest ten klinkiecik tutaj. Także działa tylko ten klinkiecik i to główne światło. Nie działa światło na kuchnię, nie działa podświetlanie barku i tutaj nie działają te takie węże świetlne i te diody tam u góry co są, to też nie działają. Dobra, włączymy to główne światło. 12V jest normalnie, bo pompka wody działa. Tutaj ten czujnik się aktywuje, jeszcze się nie załączył. I nie działa mi tak jakby prawa strona właśnie przyczepy, bo i nie świecą te światła na kuchni, nie świecą te światełka tutaj w tej toaletce. Czyli tu nie załączymy świateł, nie załączę świateł od toalety. Czyli w kibelku też światło nie świeci. Spłuczka też normalnie działa. Działają mi też normalnie te włączniki przy naszym łóżku od tych bocznych lampek, jedna, druga, i działa mi włączanie tego głównego światła tam właśnie w tej części jadalnej. Także tutaj ten sterownik normalnie działa. Czujnik się już aktywował, bo świeci sobie na zielono. Szybciutko jeszcze sprawdzimy, czy mover działa. Centralka od movera cyknęła, było słychać. Mover działa normalnie. I w drugą stronę też wszystko działa tak jak trzeba. Mover się pomału wraca, a ja Wam jeszcze dopowiem, że zjawisko w środku w przyczepie czy pod 12V, czy pod 230 jest takie same. Dokładnie te same funkcje działają, te same funkcje nie działają. No i tak wygląda sprawa na tą chwilę. My sobie ten weekendowy wyjazd odpuszczamy, bo coś się podziało, nie wiadomo do końca co, a średnim rozwiązaniem jest wyciągnąć te 9 żarówek, które się świeci, no bo skoro one się świecą, to coś z prądami w przyczepie jest nie tak. Może tam jest jakieś zwarcie, może się tam coś dzieje niepokojącego, a uwierzcie mi na słowo, że nie chciałbym za nowym samochodem ciągnąć takiej płonącej pochodni.
Zresztą bez różnicy, bo za Focusem też bym takiej pochodni nie chciał ciągnąć. Więc tak na tą chwilę wygląda sprawa. Nie da się ukryć, że już mnie to mocno zestresowało. Dlatego nagrywam to dopiero dzisiaj w sobotę, a nie w piątek, jak to wczoraj byłem to podpiąć, bo wczoraj to było ciśnienie, było. Problem polega m.in. też na tym, że za 3 tygodnie mamy wyjazd zaplanowany wakacyjny. Przyczepa przestała działać. Chciałem też sprawdzić, jak to auto sobie radzi, żeby mniej więcej wiedzieć, czego się spodziewać na trasie. Bardzo mnie też ciekawiło spalanie tego samochodu z przyczepą, żeby sobie mniej więcej tak przekalkulować koszty wyjazdu. Paradoks sytuacji jest taki, że w tym tygodniu dzwonił do mnie kolega, bo ma problem z kamperem, z energoblokiem. I też zawiózł do jednego serwisu, w którym sobie nie mogą poradzić z tym jego samochodem. Dałem mu numer do tego serwisu, w którym ja naprawiałem przyczepę. On tam zadzwonił w tym tygodniu, to pierwszy dostępny termin jest na listopad. Jakoś tak na siłę wyprosił, ubłagał, przywiezie ten samochód teraz w poniedziałek. Może mu tam w międzyczasie ktoś zajrzy, ale bez żadnych obiecanek. Tym bardziej mnie to stresuje, bo nie wiem, czy po prostu wyrobimy się w 3 tygodnie, żeby tą przyczepę naprawić. Ale już gdzieś z tyłu głowy pojawia się scenariusz, że po prostu pojedziemy na wakacje bez przyczepy i będziemy sobie musieli czegoś tam szukać, jakiegoś pokoju na miejscu albo coś takiego. No ale dobra, jeszcze są 3 tygodnie, bądźmy dobrej myśli. No to co, z przyczepą to tyle, ja ją zamykam, będę się w tygodniu próbował połączyć z serwisantem. Wczoraj o 18 już mnie odrzucił, nie odebrał mi telefonu. Zobaczymy, może się uda dodzwonić w poniedziałek. A za chwilę pokażę Wam nasz nowy holownik. No i oto on, ten nasz nowy, długo wyczekiwany, wymarzony holownik. Ford Kuga z silnikiem 2,5 litra, benzyna, wolno ssący, bez turbiny. Hybryda z napędem na 4 koła. W wersji z napędem na 4 koła ten samochód ma 183 konie mechaniczne, 200 parę newtonometrów z samego silnika benzynowego. Producent nie podaje łącznego momentu obrotowego razem z silnikiem spalinowym, więc nie mam zielonego pojęcia, ile to razem wynosi, bo sam producent tego nie policzył. Nasza Kuga jest w wersji wyposażenia ST-Line X. Poza standardowym wyposażeniem dołożone zostały 19-calowe felgi. Oprócz tego dołożone zostały fotele z ortopedycznym certyfikatem AGR, z bardzo dużą możliwością regulacji elektronicznej z pamięcią foteli. Dołączony został jeszcze pakiet Winter, czyli podgrzewana przednia szyba, podgrzewana kierownica, podgrzewane przednie fotele i podgrzewana tylna kanapa na 2 skrajnych miejscach. Tak wygląda bagażnik w Fordzie Kuga. Nie będę tutaj specjalnie sprzątał, tak żebyście mieli też rozeznanie, jak to realnie mniej więcej wygląda, ile sobie można tutaj zapakować. Tu mam taką skrzyneczkę ze swoimi gadżetami do czyszczenia samochodu, plecaczek. Tu mi zostały jeszcze stare lustra do holowania przyczepy. Zakupiłem sobie nowe lusterka, ale to już zobaczycie, jak już będziemy jechać z przyczepą. Niedawno odebrałem 3. tablicę rejestracyjną na bagażnik rowerowy na hak. Co najważniejsze w wyposażeniu tego samochodu to elektrycznie wysuwany hak holowniczy. Z 13-pinową wtyczką. Do wyposażenia standardowego dołożyłem sobie jeszcze koło dojazdowe. Akumulator jest tam zamontowany pod kołem dojazdowym i parę takich gadżecików tu mam. To, co nas urzekło w tym samochodzie, to również możliwość regulacji tylnej kanapy, to znaczy możemy sobie powiększyć przestrzeń bagażnika. W jednym miejscu, gdzie będzie siedziała Emilia, możemy sobie po prostu przejechać tą kanapą do przodu, przez to sobie zwiększymy bagażnik. A wygląda to w ten sposób, że tutaj pod siedziskiem jest rączka, przesuwamy kanapę i tutaj robi nam się dziura na około 15 cm. Także już ten bagażnik jest o 15 cm dłuższy i co fajne, istnieje jeszcze możliwość regulacji oparcia tylnej kanapy, więc można sobie tutaj też wygodnie
dopasować to oparcie pod siebie lub zwiększyć pojemność bagażnika. Tutaj w tą szczelinę, co powstaje po przesunięciu kanapy, mam jeszcze wsadzone jedno akcesorium fordowskie, już Wam pokazuję. Worek wrzuciłem do bagażnika, bo mi go wywieje. Coś takiego. A co to jest? Już Wam pokazuję. Cyk. Cyk. U góry w sufit już mam wpiętą tą siatkę. Teraz tym paskiem dociągniemy. Tutaj tak samo. I już. I w ten sposób mamy oto taką siatkę zabezpieczającą. W związku z tym, że bagażnik w Fordzie nie jest zbyt duży, wydaje mi się, że tutaj będziemy bardziej wykorzystywać przestrzeń bagażnika i bardziej ładować pod sufit swoje bagaże. I dla bezpieczeństwa domówiłem jeszcze taką siatkę. Takie akcesorium kosztuje 950 zł. Siatka łącznie z tymi otworami. Można sobie zamówić same te otwory w suficie, a siatkę ewentualnie jako akcesorium kiedyś sobie tam dokupić. Te otwory w suficie znajdują się tutaj w części bagażnika, zarówno jak i tutaj w tej części pasażerskiej. Jakbyśmy sobie chcieli złożyć tylną kanapę, przewozić coś większego, to tutaj też sobie możemy oddzielić przestrzeń bagażową od foteli kierowcy i pasażera. No i chyba tyle tak naprawdę. Teraz sobie zdemontujemy tą siatkę. Trzeba ją ścisnąć do siebie. Tu jest taki czerwony guzik, żeby ją złożyć w pół. Tutaj drugi. I tak wygląda złożona siateczka. Pakuję ją do worka i ląduję sobie tam w swoje miejsce. Jeszcze jak już wyciągnąłem te swoje graty z bagażnika, to jeszcze Wam pokażę, jak wygląda bagażnik. Można sobie go ustawić na dwóch poziomach. Teraz jest na tym niższym. Można sobie jeszcze go tutaj wyżej tą deskę postawić. I tak wygląda ten bagażnik w środku. Trójkąt, lejek. Ja sobie asekuracyjnie przełożyłem jeszcze kable. Nigdy mi kable do Focusa nie były potrzebne. Bardziej je kiedyś potrzebowałem na kempingu, żeby podratować akumulator w przyczepie, ale to już inna historia. Koło zapasowe dojazdowe, pod spodem akumulator, gaśnica, lina do holowania. Też się kiedyś w zimie przydała, żeby wyciągnąć Forda z zaspy, to niech jest. Tu mam saperkę, kompresor, przejściówkę z 13 pinów na 7, jak będę zakładał bagażnik rowerowy. No i co my tu jeszcze mamy? Elektryczna klapa z tyłu. Z takich może nie dla każdego ważnych rzeczy tu jest normalny, prawdziwy, podwójny wydech. Co mnie przekonało do zakupu Forda. Dosyć intensywnie przeglądałem rynek. Chciałem już odejść od diesla, to po pierwsze. A drugie, przeglądając rynek samochodów z silnikiem benzynowym, hybrydowym, Ford chyba jest w czołówce, o ile nie jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o możliwości holowania przyczepy. Ford w napędzie na 4 koła ma możliwość holowania przyczepy 2100 kg. Sam jest dosyć ciężki, bo jego DMC to jest 2315 kg, więc z naszą przyczepą 1200 DMC o 15 kg przekraczam 3,5 tony, więc tu już jest potrzebne prawo jazdy B+E lub kod B96. No i dochodzi jeszcze sprawa Etola. Zamawialiśmy ten samochód w styczniu, to wtedy jeszcze nie było żadnych przesłanek, nie było w ogóle nadziei, że system Etol prawdopodobnie odejdzie do lamusa i za niedługo nie trzeba będzie uiszczać tych opłat, ale na chwilę obecną Etola sobie musiałem założyć, zalogować się, też nie małe problemy z tym miałem, no ale jakoś to przebrnąłem, Etol założony, tylko że na razie przyczepa się zepsuła. Ten sam Ford z napędem tylko na przednią oś ma możliwość holowania przyczepy 1600 kg. Różnica podobno jest taka, że w napędzie na 4 koła jest włożona inna skrzynia biegów niż ta w tym przednionapędowym. Nie pamiętam tego modelu, tam się różni jakimiś cyframi. Generalnie podobno tu jest jakaś skrzynia z mocniejszym łożyskiem. Bardzo mi się podoba, że tutaj jest taki duży silnik, 2,5 litra w benzynie. Przy dzisiejszej motoryzacji to jest naprawdę duży silnik. Toyota też ma 2,5 litra, ale Toyota tylny napęd ma realizowany za pomocą silników elektrycznych na tylnej osi.
i wersja z napędem na 4 koła hybrydowej Toyoty RAV4 może pociągnąć 1650 kg, a przednionapędowa tylko 750 kg. Bardzo podobała mi się jeszcze Honda CR-V, ale ona też w wersji hybrydowej może ciągnąć tylko po 750 kg. Brałem pod uwagę, jeśli chodzi o wizualne aspekty, bardzo Hyundai'a Tucsona w wersji N-Line, ale Hyundai też ma tylko 1360 kg na haku. Wystarczyłoby to do holowania naszej przyczepy, ale wydaje mi się, że tu mam po prostu większy zapas możliwości tego samochodu. Oglądając jeszcze inne samochody, bardzo do gustu przypadła nam Renaultka Austral. Renault Austral może pociągnąć 1800 kg, co było dla mnie szokiem, jak tam jest silniczek chyba 1.2 albo 1.3, bo już nie pamiętam. Te samochody przeglądaliśmy w styczniu, minęło pół roku, już pozapominałem szczegółów, ale Renault Austral nie ma możliwości zamówienia samochodu z napędem na 4 koła. Taką wizualizacją wita nas Ford po wejściu do samochodu, po uruchomieniu samochodu, czyli po naciśnięciu tego guzika fotel przejeżdża do przodu do moich ustawień, potem po wyłączeniu fotel mi się odsuwa, żeby wygodniej się wysiadało. Chyba się Android połączy właśnie. Więc przejdźmy do ekranu głównego. Tak wygląda mniej więcej tablet, ale to mniej więcej na pewno widzieliście na innych firmach. O Fordzie Kuga, jeśli interesuje Was ten samochód, podgrzewanie foteli, podgrzewanie kierownicy. Najbardziej co mnie interesuje w tym samochodzie to są funkcje i jest taki kafelek jak holowanie. Tutaj jest dodana już moja przyczepa, wybierz aktywną przyczepę, można sobie dodać inne przyczepy i wtedy się ją jakoś tam nazywa. Przejść do konfiguracji, 4 tony i wpisuje się jakieś tam różne wymiary, szerokość, wysokość, masę i OK. Dobra, anulujemy to, nie wykryto. Dobra, postaram się od razu sobie te głupoty usunąć. Czy na pewno chcesz usunąć? Tak, dobra. Wybierz aktywną przyczepę. Tu sobie wybieram swoją przyczepę, nie wykryto potwierdzenia. I tak to mniej więcej wygląda. Co to zmienia? Tak naprawdę nie wiem, czy w jakiś inny sposób będzie się silnik chłodził, czy będzie skrzynia biegów inaczej chłodzona, czy może inaczej będzie dobierał ten samochód obroty. Nie mam zielonego pojęcia. Jak mówię, chcieliśmy przetestować ten samochód z przyczepą w ten weekend, ale niestety nie wyszło. A jeszcze takie ciekawostki. Samochód był zamówiony 31 stycznia, 2 lutego zaksięgowała się wpłata zaliczka. W marcu nadali numer VIN. 27 marca ten samochód zjechał z linii produkcyjnej. Pod koniec kwietnia był w Koprze, w porcie samochodowym. No i potem przyjechał na loże na plac składowy w Dąbrowie Górniczej. Potem do dealera, telefon, rejestracja. I jeszcze kiedyś, jakbyście byli zdecydowani na dany model samochodu w danej konfiguracji, to warto z tym samym zestawieniem przejść po kilku dealerach, bo w przypadku tego samochodu byłem u 3 dealerów tutaj w okolicach. Różnica między najtańszą a najdroższą opcją wynosiła 12 000. Czyli cena, za którą ja kupiłem ten samochód, druga oferta była 5 000 droższa, a ta trzecia oferta była 12 000 droższa, dokładnie w tej samiutkiej konfiguracji. A może jeszcze kogoś zaciekawić, dlaczego wziąłem sobie kolor biały, zwykły, standardowy, bez dopłaty. A właśnie dlatego, że jak sobie jeździłem w lutym i przejeżdżałem koło tego placu w Strzemieszycach w Dąbrowie Górniczej, gdzie stoją te samochody, gdzie stoi kolejka LOR z załadowanymi tymi samochodami, przyglądałem się, kiedy będą dojeżdżały Fordy Kuga i w takiej szaro-burej, ponurej pogodzie zimowej właśnie kolor biały i niebieski metalik najbardziej rzucały mi się w oczy, bo początkowo miałem wybrany kolor Solar Silver, ale gdzieś potem mi się tak upatrzył i stwierdziłem, że jest taki za szary. No to chyba tyle. Teraz sobie zobaczcie parę ujęć z jazdy. Ja ze spalania tego samochodu jestem zachwycony. A tak mniej więcej wygląda jazda tym samochodem. Stan pasów ok, średnie spalanie, gotowy do jazdy. Na początku nie potrafiłem się przyzwyczaić, że to już, że on jest gotowy do jazdy po wciśnięciu guzika, bo już tam jakieś zapasy prądu mu zostają. Także ja mam przeskok technologiczny niesamowity. Po 22, 4. W 2002 roku zdałem prawo jazdy.
czyli 24 lata temu zdałem prawo jazdy i ja od samego początku swojej kariery jeździłem tylko i wyłącznie dieslami tak naprawdę. Nawet Elkę, którą uczyłem się jeździć, to był Nissan Micra 1.5 diesel. Pierwszy raz w benzyniaku siedziałem na egzaminie, to był Fiat Punto. Dlatego pierwszego egzaminu na kategorię B nie zdałem, bo mi 2 razy ten benzyniak już na łuku zgasł tak naprawdę przy ruszaniu. Potem wszystkie samochody, którymi jeździłem, to były diesle. Rodzice mieli diesle, ja miałem diesle. Więc ja to dopiero kilka lat temu jechałem pierwszy raz benzyniakiem Hyundaiem Kona, który sobie kupił tata w automacie. No i niedawno brat 2-litrowego benzyniaka Audi S3. Fajna zabawka, 300 kucy. Jest się tam czym pobawić. Także to jest moja pierwsza benzyna w życiu. W dodatku hybryda. Zobaczymy, jak to z czasem będzie się sprawować. Dla mnie komfort akustyczny też jest niesamowity po Focusie, którym jeździłem 8 lat, który był dieslem, który był samochodem budżetowym, który był słabo wyciszony, to w tym samochodzie jest mi naprawdę przyjemnie i cichutko. Nie zauważam tu jakiegoś efektu nadmiernego wycia, jak to jest w niektórych filmach przedstawione, pokazujących ten samochód. Bardzo sprawnie i szybko dołącza się też silnik spalinowy. Generalnie bardzo płynnie mi się tym samochodem jeździ. Na samym początku wydawało mi się, że to zawieszenie w wersji ST-Line będzie sztywne, za sztywne. Jak wsiadłem do tego auta po odebraniu z salonu, to było mi to twardo. Prace drogowe. Było mi to twardo, ale po tym prawie 1,5 tysiąca kilometrów, co przejechałem, to wydaje mi się, że już się ten zawias troszeczkę rozruszał, albo ja się po prostu przyzwyczaiłem. Generalnie wczoraj, jak mój brat jeździł tym samochodem, to twierdzi, że tu jest miękko, wygodnie. Także muszę się chyba jeszcze raz jego Audi przejechać, żeby mieć porównanie. Jak jest naprawdę twardo na sportowym zawieszeniu. Tak wyglądają zegary w tym samochodzie. Tam po lewej stronie jest coś w rodzaju obrotomierza, ale to nie jest taki fizyczny obrotomierz, tylko on pokazuje, z jakiej energii się aktualnie korzysta podczas jazdy, podczas hamowania na zielono, czyli odzyskiwanie energii. Podczas przyspieszania tam mam albo białą ikonkę, czyli tak jak jest narysowany biały silnik, czyli jadę na spalinówce. Jeżeli tutaj się przemieni na niebiesko, to znaczy, że jedziemy na prądzie, a biało-niebieskie to jest typowa hybryda, używa 2 rodzajów napędów. Więc tak wygląda ikonka o rozdziale mocy, z którego napędu się aktualnie korzysta. Na razie przy takiej bardzo delikatnej, spokojnej, miastowej jeździe to tak naprawdę korzysta sobie tylko z napędu na przednie koła. Co my tu jeszcze mamy? Asystent kierowcy, czyli on tutaj w tych kreskach pokazuje, w jakiej odległości sobie jadę od poprzedzającego samochodu. Ciśnienie opon, zachowanie eko, czyli nawet osobówka postanowiła oceniać moją ekojazdę. No i średnie spalanie z tych 1455 km, jakie ma auto zrobione. No chyba 10 miało, jak je odbierałem z salonu. Pierwsze tankowanie tego samochodu to było 5,9 tutaj na komputerze, a z kalkulatora spod dystrybutora wyszło 6,25 litrów benzyny. Przyhamujemy, bo pan kolarz sobie wjeżdża środkiem na rondo, ale też mu wolno. Więc tak, spalanie 5,7 jak na taki samochód o takich gabarytach, o takiej wadze. W następny dzień, jak odebrałem sobie ten samochód zatankowany do pełna, zbiornik paliwa ma 55 litrów pojemności. Wjechałem sobie tym samochodem u nas na wagę 1760 kg. Pusty samochód, gotowy do jazdy, bez nikogo w środku, także całkiem ciężki samochód. Więc jak na taką masę, takie gabaryty, spalanie w okolicach 6 litrów, wydaje mi się, że bajka. Dla przykładu tak wygląda teraźniejsza trasa. Jedziemy niecałe 12 minut, średnie spalanie 5 litrów, z czego 5 km przejechaliśmy na prądzie, więc do takiej jazdy po mieście między 4,5 a 5,5 litra spalanie to jest normalne, rzeczywiste, realne spalanie do osiągnięcia.
bez jakiegoś tam wydziwiania, cudowania. Na razie tylko raz miałem okazję przejechać się tym samochodem po autostradzie. Byliśmy na wycieczce w Opolu, około 130 km od nas z Jaworzna. Przy tempomacie ustawionym na 126 km na godzinę na autostradzie, spalanie 6,2, a na powrocie tempomat ustawiony na 143 km na godzinę. Ta sama odległość, ta sama trasa, tylko w drugą stronę 7,2. Więc też bardzo akceptowalnie. Jeśli chodzi o spalanie, to założyłem sobie taki próg bólu na 12 litrów benzyny z przyczepą kempingową i strasznie jestem ciekawy, czy się w tym zmieszczę, czy będzie jednak potrzebował ten motor więcej paliwa. Sama bryła samochodu jest inna niż w Focusie, samochód jest wyższy, samochód jest szerszy. Zobaczymy, jak to wpłynie na opór powietrza przy holowaniu przyczepy. Czy ten silnik jakoś strasznie wyje? Zaraz Wam pokażę, bo przejechaliśmy skrzyżowanie z 70, lecimy do sety. Czy ten silnik jakoś strasznie wyje podczas przyspieszania? Nie wiem, może coś będziecie słyszeć. Lecimy do setki. W mojej ocenie lekko zawyje coś podobnego jak przyspieszanie na skuterku i nie przyspieszam tym samochodem na 100% jego możliwości. Taka 1, 2, 3 czwarte to jest w zupełności wszystko, czego potrzebuję i co mi wystarczy do normalnej jazdy i do takich normalnych wrażeń akustycznych, bo jak się mu przywali na te 100%, to naprawdę wyje jak skuter podczas przyspieszania. Więc na razie zauważyłem, że takie 3 czwarte pedału gazu to już jest taki optymalny efekt przyspieszania. Naprawdę bardzo, bardzo wygodnie i pewnie prowadzi mi się ten samochód. Jest taki bardzo podatny na ruchy kierownicą, więc tu nie ma żadnej mowy o jakimkolwiek szarpaniu czy gwałtownych ruchach, bo naprawdę reaguje bardzo szybko. I podoba mi się tutaj, że ten element jest dosyć miękki. Jest tam wyłożony jakąś pianką albo czymś, nie jest to takie twarde, plastikowe jak było w Focusie. Generalnie komfort podróżowania jest naprawdę fajny. Dzisiaj mamy 13 czerwca. Na 23 czerwca jestem umówiony na serwis na wymianę oleju, na tak zwaną dotarciówkę. Wiem, że nie każdy jest zwolennikiem, nie każdy widzi sens i potrzebę czegoś takiego. Ja generalnie zakładam, że tym samochodem trochę pojeżdżę, może między 8 a 10 lat, przynajmniej takie są plany. Mam nadzieję, że nie stanie nic na przeszkodzie, dlatego ja sobie o ten samochodzik chcę zadbać po swojemu, a nie według tych unijnych zaleceń. Niby producenta, ale wiemy, że to są unijne zalecenia. Także nawet niby amerykański Ford musiał się dostosować do tego. Więc tak w zasadzie, kto wie, może to i nawet lepiej, że ten wyjazd z przyczepą nie wyszedł. Ten pierwszy olej sobie wymienię i może już na świeżym oleju po tym dotarciu pojedziemy sobie gdzieś z tą przyczepą, jak ją naprawią. Więc ja już sobie przyjechałem z parkingu, gdzie trzymam przyczepę pod dom. Prawie 18 km, z czego prawie dyszka na prądzie, 4,9 spalanie, więc do takiej jazdy po miejscu międzymiastowej ten samochód jest mega fajny. Możemy go zgasić. I tak wygląda podsumowanie trasy. Witam w kolejną sobotę od wykrycia awarii w przyczepie. Jadę ją zawieźć do serwisu kamperowego. Mówię, nie tak miał wyglądać pierwszy wyjazd z przyczepą, no ale trudno. Od dzisiaj do wakacyjnego wyjazdu zostały nam 2 tygodnie, równo za 2 tygodnie w sobotę. Po 22 chciałbym startować w kierunku wakacji. Zobaczymy, czy uda się tą przyczepkę ogarnąć. Spinam zestaw, zakładam lusterka i jedziemy się przejechać. Zobaczymy, jak sobie ten samochód radzi z przyczepą. Szkoda, że na pusto, ale zawsze to będzie już jakaś przejażdżka. Do Kugi zamówiłem sobie nowe lusterka. W takiej wielkiej torbie to przyszło. Znaczy przyszło w kartonie, ale w kartonie była jeszcze taka torba, worek. Tutaj mam lustra. Strasznie jest dzisiaj duszno. Także będę sobie zakładał pierwszy raz lusterka. Tutaj mają być dopasowane nad tym kierunkowskazem. I już. Tu sobie będę musiał to lusterko ustawić. Strasznie są szerokie. Mega szerokie. Aż za szerokie. Dobra. Idę sobie po kluczyk. 8, 10.
Dobra, zaraz je będziemy ustawiać, przykręcać. Bardzo długie jest to ramię od tych lusterek. Chyba te lusterka też są przystosowane do przyczep 2,5 metra szerokich. Dla mnie to jest zdecydowanie za szeroko. Zastanowię się, czy sobie tego kiedyś tu nie uciąć, nie przesunąć tego lustra. Na razie sobie jakoś tak znajdę skrajnie, żeby ten pręcik za bardzo za lustro nie wystawał. Jakoś sobie to tutaj będę ustawiał. Teoretycznie w tych lusterkach powinno być fajne to, że jak sobie je raz ustawię, przykręcę sobie je tutaj tą śrubą, jak sobie wyreguluję tak jak trzeba, to wtedy tylko szybciutko tą śrubką i je demontuję i powinno być ok. Ok, to ja włączam mover, wyciągam cegówki spod koła, bo nie wiem jak wy sobie to robicie, ale jak długo stoję przyczepą, to nie zaciągam hamulca ręcznego. Cóż, już na dzień dobry mi się wydaje, że ta kula wystaje mniej spod zderzaka niż w fokusie. Także jest. Hak w kudze rozdziewiczony. I jeszcze zanim podepnę elektryczną wtyczkę, to się upewnię, że zapłon w Fordzie jest wyłączony. Wszystko pogaszone. Dobra, wyłączę mover, wyłączę 12V w przyczepie, podpinam wtyczkę i jedziemy na serwis. Dobra, to zaczynamy tą pierwszą jazdę. Bardzo dużo czasu mi zajęło spinanie, sprawdzanie, kontrolowanie. Za dużo emocji. Nie za bardzo wiedziałem, jak sobie ułożyć ten przewód elektryczny, bo ten hak jest troszeczkę inaczej ułożony. Jak gdzieś wyjadę na równe, gdzieś na jakimś parkingu będę chciał stanąć i sobie z boku popatrzeć na profil tej przyczepy, bo tak, na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że kula haka jest tutaj niżej niż w fokusie i że troszeczkę przód przyczepy będzie naciskał na hak. Chcę to zobaczyć z daleka, jak sobie stanę gdzieś na równym. Na razie jest spoko. Na pierwsze moje takie wrażenie, na pewno nie muszę dodawać tyle gazu, ile dodawałem w fokusie, żeby się rozpędzić. Jakoś tak się za pomocą tego prądu na razie dzieje to tak płynnie, fajnie jest. Zobaczymy, jak się to będzie na trasie spisywać. Dobra, to jestem już na SC od Sosnowca w kierunku Katowic. Tempomat 84, czyli takie 80-81 km na godzinę. Jedziemy faktycznie. Najważniejsze, tempomat adaptacyjny się nie wyłączył po podpięciu przyczepy, także tempomat adaptacyjny sobie działa. No i dobra, na razie zobaczymy z taką prędkością, jak to będzie wyglądać. Lusterka fenomenalne, naprawdę bardzo duże, nie trzęsą się, wszystko praktycznie w niej widać. Od góry do dołu całą przyczepę w nich widzę. W tamtych wcześniejszych lusterkach tego nie miałem, ale te ramiona zdecydowanie za szerokie. Ja nie wiem, że tak naprawdę teraz z takimi ramionami to ja nie mam takiej szerokości jak w ciężarówce. Ja myślę, że 2,5 metra to jest na pewno teraz. Szkoda, że nie mam miarki, bo aż bym sobie to sprawdził. Ale już jak przeciskałem się przez taką zwężkę w Sosnowcu między krawężnikiem a pachołkami, to przyczepa 2,30 mieści się bez problemu, a lusterka to mi już tak na żyletki przechodziły. No i dobra. 15 km za mną. Bardzo fajnie się jedzie. Lepiej się zbiera niż Focus. Nie jest to 400 Nm z 2-litrowego diesla. Jest dużo lepiej niż w Focusie, a to już mnie uszczęśliwia. Samo to, że ten samochód waży 1700 sam, bez żadnych osób na pokładzie, jak byłem na wadze, a Focus ważył niecałą tonę 400 bez nikogo. To jak sobie sam jechałem bez nikogo w Focusie, to już trzeba było delikatnie ruszać kierownicą, bo już ta przyczepka była trochę za ciężka dla tego auta. Tutaj na razie jadę sam tym samochodem. Dobra, na razie jest superancko, jestem podjarany. Szkoda, że za chwilę moja wycieczka się już kończy, także teraz to już tym bardziej się nie mogę doczekać, aż Pan naprawi przyczepę i ruszymy sobie na jakiś wakacyjny wyjazd. Dobra, to dojechałem na miejsce, na serwis, 17,5 km, 8,8 spalania benzyny. Dobra, chyba bardzo dobrze, ale to była taka dosyć spokojna jazda. Także mam nadzieję, że w tych 12 litrach benzyny, gdzie sobie założyłem próg bólu na spalanie z przyczepą, to mam nadzieję, że się w tym zmieszczę. Dobra, ja się rozpinam, zostawiam tą przyczepę tutaj. Muszę sobie ogarnąć sprawy organizacyjne i na razie chyba tyle. I co? I już po pierwszym rozpięciu, już ten hak nie jest taki ładny jak był. Już widać na nim ślady
okładzin ze stabilizatora. Przyczepka na serwis odstawiona. Czekamy na wyrok. Zobaczymy, czy uda się to naprawić i ile będzie to kosztować. I czy w ogóle wyrobimy się w te 2 tygodnie z naprawą tej przyczepy. Miałem Wam pokazać, jak się układa poziom samochodu do poziomu przyczepy. Ja już to widziałem, jak się rozpinałem na miejscu, bo oczywiście zatrzymać po drodze się zapomniałem, a nagrać już tym bardziej. Także ja już wiem, jak to wygląda, a Wam pokażę następnym razem. Mam nadzieję, jak już uda nam się wyjechać z nim na wakacje. Na dziś to już tyle. Niech się darzy. Pozdrowionka. Hej.